Witajcie na dniu otwartym Wydziału Inżynierii i Zarządzania Politechniki Białostockiej. Znajdujemy się w studiu uczelnianej telewizji Platon i stąd zabierzemy Was na wycieczkę po kampusie, po Politechnice Białostockiej i po Wydziale Inżynierii i Zarządzania. Oczywiście poznacie także tych najciekawszych studentów, wszystkich przecież nie mogę Wam przedstawić, bo studiuje tu prawie 7 000 młodych ludzi. Zobaczcie, co dziś przed nami. Pokażemy Wam, jak się mieszka w akademiku, dowiecie się, czym się zajmują koła naukowe i wytłumaczymy zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia na 28 kierunkach wszystkich 6 wydziałów Politechniki Białostockiej. Przez cały czas trwania naszej transmisji mamy uruchomiony czat. Możecie pytać o wszystko, co Was interesuje, o Politechnikę Białostocką, o wydziały, może interesują Was szczegóły dotyczące procesu rekrutacji, a może wyjazdy zagraniczne. Jesteśmy tutaj dla Was. Nie bójcie się pytać, odpowiadamy na Wasze pytania na bieżąco przez cały czas trwania naszego programu. Obiecuję też konkurs i nagrody za aktywność, a teraz poznajcie prorektora do spraw studenckich naszej uczelni. To człowiek, dzięki któremu każdy, kto tu studiuje, szczególnie ten, który zaczyna dopiero studiowanie na Politechnice Białostockiej, czuje się po prostu dobrze. Jest z nami profesor Jarosław Szusta. Witam Was na dniu otwartym Wydziału Inżynierii i Zarządzania. Mam nadzieję, że chociaż spotykamy się wirtualnie, uda nam się pokazać Wam potencjał naszej uczelni i odpowiedzieć na nurtujące Was pytania. Każdego roku na Politechnice Białostockiej tytuł inżyniera i licencjata, a po studiach drugiego stopnia magistra otrzymuje około 2000 absolwentów. Udowodnimy Wam, że warto dołączyć do tego grona. Zapraszam Was do zadawania pytań w trakcie programu. Nasi studenci i pracownicy chętnie rozwieją Wasze wątpliwości, podzielą się doświadczeniem i praktycznymi wskazówkami, jak odnaleźć się w roli studenta. Dbamy o to, by studiowanie na naszej uczelni było efektywne i bezpieczne, nawet w dobie pandemii. Jednak szczerze życzę wszystkim przyszłym i obecnym studentom, żeby najbliższy rok akademicki był już normalny i żebyśmy spotkali się na zajęciach stacjonarnych. A teraz zapraszam na Wydział Inżynierii i Zarządzania. Panie prorektorze, dziękuję za ciepłe słowa. Na Wydziale Inżynierii i Zarządzania macie do wyboru 6 kierunków studiów pierwszego stopnia. A teraz zabieram Was na wydział właśnie. Zobaczcie, jak wyglądają te przestrzenie, sale wykładowe i laboratoria. Cześć, nazywam się Agnieszka i jestem studentką Wydziału Inżynierii i Zarządzania. Chodźcie, pokażę Wam kilka fajnych miejsc. Mam nadzieję, że Wam się podobało i już, zobaczymy się już w październiku. Do zobaczenia! I tak właśnie wygląda Wydział Inżynierii i Zarządzania, a my zapytaliśmy studentów, dlaczego Politechnika Białostocka jest dla nich. Posłuchajcie. Hej, nazywam się Daniel, studiuję logistykę na Politechnice Białostockiej na Wydziale Inżynierii i Zarządzania. Poza studiowaniem działam w kole naukowym oraz w samorządzie studentów Politechniki Białostockiej. Cześć, jestem Agnieszka. Studiuję zarządzanie produktem i sprzedażą na Wydziale Inżynierii i Zarządzania. Swoje studia zaczęłam dość nietypowo. Jestem po kierunku w zasadzie profilu humanistycznym w liceum, więc zarządzanie dosyć odbiega od moich preferencji. Postanowiłam zaryzykować i w zasadzie wybrałam ten kierunek tylko dlatego, że nie wiedziałam, co chcę robić w życiu. I powiem szczerze, że same studia bardzo pomogły mi ukierunkować się na swoją przyszłość. Bardzo polubiłam marketing i w zasadzie teraz chcę iść w tym kierunku. No i cóż, rozwijam się w samorządzie studentów, również jak Daniel, i szukam swojej drogi. Logistyka już w technikum mi się podobała, więc postanowiłem pójść na studia
również o takim samym kierunku i myślę, że dobrze się czuję w tym, co studiuję. No i wiążę swoją przyszłość z logistyką. Totalnie nie spodziewałam się, że uczelnia techniczna w tak praktyczny sposób może pokazać wiedzę i powiem szczerze, że po humanie jestem naprawdę zadowolona ze swojego kierunku i jakby nie zniechęcajcie się tym, że jesteście bardzo nie w matematykę, tylko naprawdę warto, bo Wydział Inżynierii Zarządzania jest też wydziałem bardzo interdyscyplinarnym i możecie odnaleźć się na wielu płaszczyznach. Jestem po rozszerzonej geografii i miałem trochę obawy co do fizyki, ale po pewnym czasie po prostu, jeżeli przyłożyłem się do tego, to dałem radę z fizyką, z matematyką, gdzie nawet matematyki nie miałem rozszerzonej, ale nawet można liczyć na studiach na właśnie taką pomoc koleżeńską i myślę, że bez problemu dacie radę. Na studiach najciężej wytłumaczyć sobie to, że tak naprawdę wszystko już zależy od ciebie i to ty musisz się przyłożyć i się zmotywować do pracy, bo nikt już cię nie poprowadzi za rękę. I tak naprawdę twój nakład pracy jest równoznaczny z tym, jakie wyniki osiągasz. Na początku ciężko sobie to uświadomić, ale później jest dużo prościej. Wchodzi się w taki rytm i studiowanie samo w sobie nie jest czymś takim trudnym, bo jakby wszystkiego uczysz się na bieżąco, ale tak naprawdę sam musisz sobie wypracować swoje rozwiązania. Jeżeli rozpoczęty kierunek nie podoba Ci się, to w każdej chwili tak naprawdę możesz go zmienić. Ja osobiście nie zmieniałem kierunku, ponieważ czuję się dobrze w logistyce, ale mam znajomych, którzy właśnie zmienili kierunek po pierwszym roku, po pierwszym semestrze, także wszystko jest do wypracowania. Przypomnę, że podczas naszego spotkania możecie na bieżąco zadawać pytania na czacie. My na nie oczywiście będziemy odpowiadać przez cały czas trwania naszego programu. Dołączyli do mnie Agnieszka Adaszczyk i Daniel Górski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dopytam, jak Wam się studiuje na Politechnice Białostockiej? Daniel. Na Politechnice Białostockiej studiuje mi się bardzo dobrze. Uważam, że studia właśnie na Politechnice to pewnego rodzaju przygoda. Przygoda, w której to sami decydujemy, czy chcemy osiągnąć coś więcej niż tylko stopień naukowy i dyplom ukończenia studiów, ponieważ ja właśnie na pierwszym roku już dołączyłem do koła naukowego i do samorządu studentów, także zawsze chciałem coś więcej niż tylko studiować i działam właśnie w kole naukowym i w samorządzie, także jeżeli ktoś chce czegoś więcej niż tylko studiowania, to na pewno ma szansę się rozwijać. Dla Ciebie, Aga, to też przygoda? Przygoda, ale też świetna zabawa. Szczerze mówiąc, nigdy nie traktowałam jakby studiowania jako samej nauki, tylko jakby na Politechnice dzieje się bardzo dużo i naprawdę ja jak przyszłam na studia, to byłam zafascynowana wszystkim, dosłownie wszystkim. Nie tylko projektami, które jakby organizuje sama Politechnika, ale również samorząd studentów, do którego też należę, czy organizacje studenckie. I jakby dla mnie to było niesamowite, że ludziom na Politechnice bardzo chce się coś robić. I na przykład teraz COVID bardzo nam ograniczył jakby możliwości i też widzę, że nie tylko ja, ale też wielu innych studentów bardzo się męczy siedząc w domu i nie mogąc wyjść do ludzi, bo na Politechnice właśnie ludzie też są niesamowici. Także samo studiowanie to na pewno nie jest. Wszystko, co się dzieje na Politechnice jest niesamowite. Czyli to nie tylko gwarancja zdobywania wiedzy, ale też poszerzanie znajomości. Dokładnie. Sami widzicie, możecie tego doświadczyć, ale żeby tak było, musicie najpierw do nas, do Politechniki Białostockiej dołączyć. Teraz zapraszam Was do bardzo uważnego obejrzenia prezentacji, bo pokażemy szczegółowo, co zrobić, żeby dostać się na Politechnikę Białostocką, jakie przedmioty wziąć pod uwagę na maturze. A o tym wszystkim opowie Marta Tomiczek z Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji Politechniki Białostockiej, bo właśnie ona ma rekrutację w małym palcu. Posłuchajcie. Dziękuję. Rekrutacja krok po kroku. Żeby dołączyć do grona studentów Politechniki Białostockiej, należy przejść proces rekrutacji. Jak to zrobić? To bardzo proste. Na początku należy zapoznać się z ofertą Politechniki Białostockiej i wybrać kierunek, na którym chcemy podjąć kształcenie. Kolejnym krokiem jest zarejestrowanie się w systemie internetowej rejestracji kandydatów. Na koncie w systemie IRK należy wprowadzić swoje dane osobowe, dane dotyczące wykształcenia oraz wyniki z pisemnej części matury.
Jeśli jeszcze ich nie znamy, wystarczy, że w systemie IRK zaznaczymy przedmioty, które pisemnie zdawaliśmy na maturze, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości uzupełniamy brakujące wyniki. Po wprowadzeniu swoich danych należy zapisać się na wybrany kierunek bądź kierunki studiów. Każdy kandydat może zapisać się na dowolną liczbę kierunków. Wybierając więcej niż jeden kierunek, należy pamiętać o priorytetach. Priorytetem pierwszym oznaczamy kierunek, na którym najbardziej chcemy podjąć kształcenie. Kolejne priorytety przypisane są do kierunków rezerwowych w sytuacji, gdyby nie udało się nam zakwalifikować na kierunek oznaczony priorytetem wyższym. Po zapisaniu się na kierunek bądź kierunki, system IRK naliczy opłatę za przeprowadzenie rekrutacji. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 150 zł w przypadku kierunków, na których obowiązuje egzamin wstępny z rysunku i 85 zł na pozostałych kierunkach. Po wypełnieniu wszystkich kroków w systemie IRK oraz po uregulowaniu opłaty rekrutacyjnej, kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunki architektura, architektura wnętrz i grafika przystępują do egzaminu wstępnego z rysunku. Kolejnym etapem rekrutacji jest ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych. Po zakwalifikowaniu się należy dostarczyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu potwierdzenia chęci studiowania. To bardzo ważny krok, ponieważ kandydat, który był zakwalifikowany, a nie potwierdził chęci studiowania, w efekcie będzie kandydatem, który nie został przyjęty na studia. Zegarek, który widzicie na planszy, przypomina o tym, że wszystkie kroki należy wykonywać w ściśle określonych terminach. Harmonogram oraz wszystkie informacje dotyczące rekrutacji na studia publikowane są na naszej stronie internetowej pb.edu.pl w zakładce Kandydaci. Dodatkowo znajdują się tam informacje dotyczące rekrutacji na studia dla cudzoziemców. Kwalifikacja kandydatów, o której wspomniałam wcześniej, odbywa się na podstawie listy rankingowej. Punkty kandydatów przeliczane są zgodnie z wzorami rekrutacyjnymi. Wzory prezentowane na planszach dotyczą kandydatów, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2020-2021. Szczegółowe zasady obliczania punktów oraz wzory rekrutacyjne obowiązujące pozostałych kandydatów dostępne są na naszej stronie internetowej. Pierwszy wzór dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki, na których obowiązuje egzamin wstępny z rysunku. Przeliczniki dla poszczególnych przedmiotów zdawanych pisemnie na maturze są następujące. 0,5 dla matematyki zdawanej na poziomie podstawowym, 1,25 dla matematyki zdawanej na poziomie rozszerzonym, 1,75 dla przedmiotu dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym zdawanego na poziomie rozszerzonym, 0,25 dla języka obcego zdawanego na poziomie podstawowym i 0,75 dla języka obcego zdawanego na poziomie rozszerzonym. Ostatnim elementem wzoru są punkty z egzaminu wstępnego z rysunku z przelicznikiem 4. Przy okazji zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi egzaminów wstępnych z rysunku oraz przykładowymi egzaminami z poprzednich lat, które dostępne są na naszej stronie internetowej. Kolejny wzór obowiązuje kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa i wytwarzania, mechanika i budowa maszyn i mechatronika. Podobnie jak w przypadku poprzedniego wzoru, przelicznik dla matematyki zdawanej na poziomie podstawowym to 0,5, dla matematyki na poziomie rozszerzonym 1,5, wagi dla przedmiotów dodatkowo branych pod uwagę to 2 dla fizyki, 1,75 dla chemii lub informatyki, 1,5 dla biologii. Język obcy zdawany na poziomie podstawowym to przelicznik 0,25, a na poziomie rozszerzonym 0,75. Kolejny wzór dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek matematyka stosowana. Przeliczniki dla przedmiotów. 0,5 dla matematyki zdawanej na poziomie podstawowym, 2 dla matematyki zdawanej na poziomie rozszerzonym, 1 dla dodatkowo punktowanego przedmiotu, 0,25 dla języka obcego zdawanego na podstawie i 0,75 dla języka obcego zdawanego na rozszerzeniu. Ostatni wzór dotyczy pozostałych kierunków studiów. 0,5 to przelicznik dla matematyki zdawanej na poziomie podstawowym, 1,25 dla matematyki zdawanej na poziomie rozszerzonym, 1,75 dla dodatkowo punktowanego przedmiotu, 0,25 dla języka obcego zdawanego na podstawie i 0,75 dla języka obcego zdawanego na rozszerzeniu. Podsumowując, w postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę brane są wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki, języka obcego nowożytnego oraz przedmiotu do wyboru.
A w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki architektura, architektura wnętrz i grafika, dodatkowo wyniki egzaminu wstępnego z rysunku. Jeśli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot zbranych pod uwagę na danym kierunku, w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniony zostanie przedmiot, z którego uzyskał najwyższą punktację. Brak na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym nie stanowi przeszkody w przyjęciu kandydata na studia, ale do ogólnej punktacji przyjmowane jest 0 punktów za ten przedmiot. Pamiętajcie, że zdając poziom rozszerzony z wybranego przedmiotu, zwiększacie swoje szanse na dostanie się na wymarzony kierunek studiów. We wszystkich wzorach rekrutacyjnych punktowane są przedmioty do wyboru. Jakie to przedmioty? Na wszystkich kierunkach Wydziału Architektury przedmiotami do wyboru są fizyka, geografia, historia, historia sztuki. Na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku na kierunku architektura krajobrazu fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, historia sztuki. Na kierunkach biotechnologia, inżynieria rolno-spożywcza, inżynieria środowiska przedmiotami do wyboru są fizyka, chemia, biologia. Na kierunku budownictwo fizyka, chemia, informatyka. Na kierunku gospodarka przestrzenna fizyka, biologia, geografia, informatyka. I na kierunku leśnictwo fizyka, chemia, biologia, geografia. Na kierunkach na Wydziale Elektrycznym dodatkowo brane są pod uwagę takie przedmioty jak fizyka, chemia, informatyka. Na Wydziale Informatyki fizyka, informatyka. Na Wydziale Inżynierii Zarządzania na kierunku inżynieria meblarstwa punktujemy fizykę, chemię, biologię, geografię. Na kierunkach logistyka, zarządzanie inżynieria produkcji i zarządzanie inżynieria usług przedmiotami do wyboru są fizyka, informatyka, a na kierunkach turystyka i rekreacja oraz zarządzanie fizyka, geografia, informatyka i wiedza o społeczeństwie. Na Wydziale Mechanicznym na wszystkich kierunkach dodatkowo można uzyskać punkty za przedmioty fizykę, chemię, biologię, informatykę. Zaprezentowane przedmioty dotyczą kandydatów, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2020-2021. Szczegółowe zasady obliczania punktów oraz wzory rekrutacyjne obowiązujące pozostałych kandydatów dostępne są na stronie internetowej pb.edu.pl w zakładce Kandydaci. Jak widzicie, proces rekrutacji nie jest trudny. Jednak jeśli będziecie mieli jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z naszym centrum. Na planszy wyświetlają się dane kontaktowe. Bardzo dziękuję za uwagę. Wszystkim maturzystom życzę powodzenia na maturze i do zobaczenia na Politechnice Białostockiej. Wierzę, że nowi studenci mogą czuć się tutaj zagubieni. W tych dziesiątkach budynków, laboratoriów, korytarzy, nawet w samej bibliotece jest ponad 400 000 tytułów. A więc, żeby Wam było łatwiej, kiedy do nas dołączycie w październiku, teraz Ola Gosk i Kamil Borowik, nasi studenci, wytłumaczą Wam, czym właściwie jest studiowanie i o czym powinniście pamiętać w pierwszych dniach na Politechnice Białostockiej. Pewnie chcielibyście się dowiedzieć, jakie są różnice między kształceniem w szkole średniej a kształceniem na uczelni. I cóż, spieszymy tutaj z odpowiedzią. Myślę, że wszyscy z Was słyszeli takie pojęcie jak wykład. Jest to taka najbardziej podstawowa forma, gdzie przekazujemy wiedzę w bardzo, bardzo prostej postaci. Wykładowca prowadzący mówi, my słuchamy, notujemy, uczymy się. Drugą formą zajęć są zajęcia projektowe. To jest, można w dużym uproszczeniu powiedzieć tak, że chcemy stworzyć coś, co działa. Od początku do końca realizujemy pewien cel, który później opisujemy w formie obszernego, bardziej bądź mniej sprawozdania i takie sprawozdanie zaliczamy. Są jeszcze laboratoria, które warto dodać są zajęciami obowiązkowymi i mamy też lektoraty, które są zajęciami z języków. Jeżeli chodzi o laboratoria, myślę, że można dodać, że dla wielu studentów jest to najciekawsza forma zajęć, bo dzięki temu mamy tak naprawdę okazję popracować z dużym, potężnym, wysokobudżetowym sprzętem, dzięki któremu realizujemy badania, które następnie opisujemy i na tej podstawie zaliczamy przedmiot. Tutaj mamy faktycznie styczność z przyrządami, z którymi tak naprawdę pracują naukowcy. I nie zapomnijmy jeszcze o ćwiczeniach.
które są zazwyczaj właśnie przekazaniem praktycznej wiedzy, takim dodatkiem do tego, czego uczymy się na wykładach. Precyzując ćwiczenia, no jest to taka najbardziej zbliżona do szkolnej ławki forma nabywania wiedzy, gdzie tak naprawdę siedzimy w sali, rozwiązujemy zadania, również piszemy, notujemy w takich mniejszych grupach, tak zwanych grupach ćwiczeniowych. Co do podziału na grupy, możecie być w różnych grupach w zależności od przedmiotu, od rodzaju zajęć, w innych wykładowych, w innych projektowych. Grupy zazwyczaj dzieją się alfabetycznie i takie informacje, w jakiej grupie jesteście, możecie znaleźć na USOS-ie. No, grupy wykładowe są największe, tak naprawdę często obejmują cały kierunek, no, w szczególności przy obecnym kształceniu zdalnym, no nie mamy ograniczonej pojemności sali. No, grupy ćwiczeniowe zazwyczaj są mniejsze, obejmują mniej więcej jedną taką klasę w liceum, można powiedzieć. Grupy projektowe są odrobinę mniejsze, no, ze względu na to, że no, pracujemy już ze sprzętem komputerowym, ewentualnie z przyrządami mniejszymi, podręcznymi, no i potrzebujemy tak naprawdę miejsca, a jeżeli chodzi o laboratoria, no to grupy są najmniejsze, bo tak naprawdę, no tak jak wcześniej wspomniano, skupiamy się na sprzęcie często dużym, ciężkim i wymagającym precyzyjnej obsługi. Często pytacie też, czy można przenosić się z grupy do grupy. Jest taka możliwość, o ile znajdzie się osobę, która na przykład chciałaby się z Wami zamienić, no lub też macie taki rzeczywiście bardzo dobry powód, praca, czy też może drugie studia, drugi kierunek, wtedy można zwrócić się do dziekana czy dziekan do spraw kształcenia z pismem, żeby przenieść się z jednej grupy do drugiej. W obecnym roku akademickim znów stanęliśmy przed sytuacją, no niestety myślę, że smutną sytuacją, że jednak to kształcenie będzie odbywało się w trybie zdalnym. No i rządzi się swoimi zasadami. Myślę, że przede wszystkim warto zaznaczyć, że siedząc w domu, siedząc przed komputerem jest nam wygodnie i o wiele trudniej jest się skupić. Zalecamy jednak, żeby nad tym skupieniem zapanować i jednak zwrócić uwagę na to, co się dzieje na ekranie. No, gdyż zaległości spowodowane, powiedzmy, nie do końca dokładnym uważaniem, myślę, że mogą się odbijać negatywnie na wynikach w trakcie sesji, czyli w skrócie okresu rozliczeniowego całego naszego kształcenia w danym semestrze. No i tak jak powiedział Kamil, jednak zaliczyć później to trzeba. Zaliczenia są w różnych formach. Nie jest to takie proste, jak opinia mówi. Są zaliczenia na przykład projektów. Wyglądają prawie tak jak w tradycyjnej formie, kiedy jeszcze byliśmy stacjonarnie na studiach. Trzeba je po prostu wykonać i oddać. Tak samo z innych przedmiotów. Są to egzaminy często bardzo ograniczone czasowo, bo wiadomo, jest tam jakiś dostęp do zewnętrznych materiałów. Także trzeba się skupić i jednak starać się pracować systematycznie. Jeżeli chodzi o formę zaliczenia, to najczęściej spotykaną jest forma pisemna. Obecnie czy w formie testów na platformie, gdzie można wpisywać, zaznaczać odpowiedzi, przesyłać je dalej. Ewentualnie też tak naprawdę możemy pisać je na kartce, wysyłać, skanować i na podstawie tego otrzymywać oceny, no ale również też są odpowiedzi ustne, ewentualnie obrony projektów, na przykład, że wspólnie z prowadzącym konsultujemy ten projekt, sprawdzamy, co jest napisane, otrzymujemy pytania, co, dlaczego, jak to zrobiłem, dlaczego to działa bądź nie działa. Zależy od projektu, no i na tej podstawie otrzymujemy jakby ocenę. No i też na przykład u mnie, jak zaliczenia ustne, to też są w różnych formach, bo często łączymy się na platformie i albo jesteśmy tam wszyscy i prowadzący zadaje poszczególne pytania na zaliczenie, albo wchodzimy na taką platformę pojedynczo, czy też w parach i jest to forma bardziej takiego zamkniętego zaliczenia. Często jako studenci mniej lub bardziej doświadczeni spotykamy się z pytaniami, czy ten wykładowca jest dobry, czy ten wykładowca jest zły, czy który jest najlepszy, który jest najgorszy. Ja wychodzę z założenia takiego, że wszyscy jesteśmy ludźmi. Jeżeli my będziemy podchodzić do każdego z szacunkiem, to każdy też podejdzie z szacunkiem do nas. Myślę, że to jest pierwsza, najważniejsza zasada, której warto się trzymać nie tylko na uczelni, ale i w życiu. I też komunikacja to jest klucz. Nie próbujmy załatwiać wszystko od razu pismami i taką bardzo formalną drogą, bo tak jak Kamil wspomniał, prowadzący to też są ludzie, z nimi też idzie się dogadać, porozmawiać, poprosić, spytać,
pytać dużo, bo wtedy można dostać po prostu odpowiedzi i nie ma problemów. Także naprawdę można się z nimi dobrze dogadać. Wiadomo, z czasem wyczujecie, z kim łatwiej, z kim trudniej, ale to wszystko trzeba przeżyć. Studia poza nauką w dużej mierze stanowią okazję do rozwoju innych umiejętności, nie tylko naukowych, nie tylko pisania, tworzenia projektów czy zdolności czysto zawodowych, no ale jest to miejsce również, żeby rozwijać zdolności interpersonalne no i takie miękkie umiejętności. Tutaj akurat tak się składa, że z Olą wspólnie jesteśmy przedstawicielami Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej. Ja ze swojej strony jestem przewodniczącym Komisji do Spraw Dydaktyki i Jakości Kształcenia Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej oraz jeszcze dowodzę Wydziałową Radą Samorządu Studentów Wydziału Mechanicznego. Ola? No ja ze swojej strony również przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Architektury i należę do komisji, której przewodniczy Kamil. Ale takich miejsc, do których można należeć, jest więcej, bo tak jak samorząd, dostajemy się do niego poprzez wybory, tak na przykład istnieją też komisje nasze samorządowe, do których wcale tak niedawno była rekrutacja. Także jest bardzo dużo takich miejsc, w których można działać i robić coś więcej poza studiowaniem. No i tak naprawdę po prostu wiemy więcej. Znamy więcej ciągów przyczynowo-skutkowych, dlaczego dzieje się A oraz dzieje się B. Również też tak naprawdę chodzi tutaj o kontakt z osobami i pomoc w potrzebach studentów, którzy do nas się zgłaszają, którzy takiej porady, pomocy, rozmowy potrzebują, ewentualnie wyjaśnienia pewnych kwestii, z którymi nie są sobie sami w stanie poradzić. To na pewno też ułatwia studiowanie, jak się rozumie cały ten proces tak bardziej od kuchni, no ale też poznajemy wspaniałych ludzi, bo ludzie, którzy przychodzą do samorządu, są to ludzie strasznie kreatywni, pracowici, także no, to są bardzo wartościowe osoby, które wspaniale jest poznać i z nimi współpracować. Dzięki składowi tych osób, tej naszej społeczności oraz wsparciu ze strony uczelni jesteśmy w stanie tworzyć naprawdę dobre projekty, z których korzystać mogą studenci wszystkich wydziałów, wszystkich roczników. No wiadomo, cóż, obecnie troszeczkę ta projektotwórczość jest wstrzymana, natomiast czekamy na chwilę, kiedy będziemy mogli ruszyć pełną parą i wrócić do naszych sztandarowych projektów, takich jak chociażby Juvenalia, Zerówka czy Zimówka. Taką najważniejszą decyzją, taką najbardziej namacalną okiem studenta podejmowaną przez Wydziałowe Komisje do Spraw Jakości Kształcenia jest tak naprawdę tworzenie oraz opiniowanie programów studiów, czyli tego całego toku na danym kierunku, który student przechodzi przed uzyskaniem tytułu inżyniera, licencjata bądź magistra. Jakby tutaj tak naprawdę ta zmiana jest taka najbardziej widoczna i wyczuwalna okiem studenta. My też jako samorząd studentów jesteśmy takim łącznikiem pomiędzy studentami a władzami uczelni. Także staramy się to spajać, żeby jednak ta współpraca działała jak najlepiej. Rozmawiamy ze studentami, zbieramy od nich uwagi, jakieś problemy, czy też pochwały, propozycje i później przedstawiamy to władzom, żeby dało się wszystko poprawiać i ulepszać. Warto się nie bać i chwytać okazję w każdym momencie, kiedy się przydarzy. I dużo pytać, czy nas, czy też starsze roczniki osób, które już troszkę miały doświadczenia, zawsze można się czegoś ciekawego dowiedzieć. Plus bez strachu na początku będziecie mieli szkolenie pewnie z nami, w którym też wszystkiego się dowiecie i wiele spraw będzie jaśniejsze. Jeśli już będziecie w szeregach studentów Politechniki Białostockiej, na pewno czeka na Was szkolenie z praw i obowiązków studenta, które z wielką przyjemnością poprowadzimy. Dowiecie się tam przede wszystkim podstawowych rzeczy na temat, jak się studiuje, co można, czego nie można, do czego macie prawo. Tak naprawdę jak się żyje na uczelni w czasach obecnych, ale i też w czasach, kiedy wrócimy stacjonarnie. No i cóż, czekamy na Was. Mam nadzieję, że Ola i Kamil przekonali Was, że samorząd zaopiekuje się Wami już w pierwszych dniach na uczelni. I pamiętajcie, kto pyta, nie błądzi. A ten, kto lubi zadawać pytania, nawet te najtrudniejsze, a przy tym chce dobrze się bawić i poznawać nowych ludzi, odnajdzie się świetnie w kołach naukowych, a na Politechnice mamy ich całkiem sporo, bo łącznie ponad 50.
Zobaczcie zatem, jak można łączyć pasję ze zdobywaniem wiedzy, do tego poznawać świat i firmy, które mogą Wam dać zatrudnienie jeszcze w czasie studiów. Pojęcie logistyka jest to szereg procesów, które dzieją się pomiędzy tym, kiedy powiedzmy sałata, która rośnie na polu, zamienia się w produkt, który możemy kupić w sklepie spożywczym. Wszystkie procesy, które dzieją się pomiędzy zabraniem sałaty, że tak powiem, z pola, a tym, kiedy znajdzie się ona na półce sklepowej i będziemy mogli ją nabyć w sklepie, to jest tak naprawdę logistyka. Nasze koło naukowe zajmuje się szeroko pojętą logistyką. Organizujemy wiele różnych wydarzeń, takich jak Dzień Logistyki, który jest cykliczny. Polega to na tym, że zapraszamy różnego rodzaju przedsiębiorców, praktyków, aby opowiedzieli nam o tym, jak poszczególne działy logistyki wyglądają w ich przedsiębiorstwach. Dzięki temu uczymy się, nabywamy nowych umiejętności oraz poszerzamy swoje kompetencje poprzez rozbudowywanie CV. Ostatnio wygraliśmy ogólnopolski konkurs kół naukowych KOKON w kategorii głosowania internautów. Zgłosiliśmy tam swoje wydarzenie, trzeci dzień logistyki. Z naszym kołem studenckim organizujemy wizyty studyjne. To daje nam możliwość poznać, jak wewnątrz działa firma. Dowiadujemy się również rzeczy, których nie możemy dowiedzieć się na wykładach oraz na ćwiczeniach, nawet na uczelni. Każda taka wizyta może być dobrym doświadczeniem, które będę mogła wykorzystać w przyszłości. Ostatnio udało nam się zorganizować bardzo ciekawe wydarzenie pod tytułem Jak się wyróżnić i zdobyć pracę. Robiliśmy to wydarzenie wspólnie z Stowarzyszeniem Finansów Business Century Club, a także naszym partnerem była firma DPD. Na Politechnice dzieje się bardzo wiele ciekawych wydarzeń i projektów, w których można wziąć udział. Między innymi letnia szkoła logistyki w Chinach, w której miałam okazję wziąć udział. Na szczęście wszystko stało się jeszcze przed pandemią, więc bezpiecznie pojechaliśmy razem z grupą studentów z Politechniki. Podczas tego wyjazdu miałam możliwość uczestniczyć w wykładach dotyczących logistyki. Między innymi dowiedziałam się zagadnień związanych z pojęciem jedwabnego szlaku i relacjami Polski oraz Chin. Oprócz tego mieliśmy fantastyczną możliwość uczestnictwa w zajęciach kulturowych. Jest to na pewno ciekawe doświadczenie i doświadczenie wręcz niepowtarzalne. Razem z kolegą napisaliśmy artykuł naukowy na temat przeciwdziałania nadmiernej emisji CO2 w transporcie ciężarowym i zostaliśmy zaproszeni na konferencję naukową do Warszawy. Na tej konferencji mieliśmy również możliwość poznać osoby z innych kół naukowych z całej Polski i ten kontakt mamy do dziś. Hasłem przewodnim naszego koła jest rozwój przez współpracę. Dlaczego? Dlatego, że uważamy, że najlepszą ścieżką rozwoju naszych umiejętności i kompetencji zapewni nam współpraca zarówno z teoretykami, jak i z praktykami. To dzięki temu zachodzimy tak daleko. Każdy absolwent naszego kierunku, który był w naszym kole naukowym, tuż po ukończeniu studiów znalazł wymarzoną pracę, często na stanowisku menedżerskim, dlatego też zapraszamy wszystkich przyszłych studentów do naszego koła. Jeśli chcecie wiedzieć, jakie jeszcze koła naukowe działają na wydziale, wejdźcie na pbedu.pl i znajdźcie zakładkę Wydział Inżynierii Zarządzania. Tam znajdziecie szczegóły. A do mnie dołączyli Julia Dąbrowska i Michał Śnietka. Jak widać po koszulkach z koła naukowego Logiskład. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To, co interesuje i mnie, i przede wszystkim naszych widzów, to czy już na pierwszym roku można do Was jako do koła naukowego dołączyć? Tak, jak najbardziej. Do Studenckiego Koła Naukowego Logistyki Logiskład można dołączyć już na pierwszym roku studiów. Zresztą zarówno ja, jak i Michał dołączyliśmy do koła właśnie wtedy. Dołączenie na tak wczesnym etapie do koła pozwala na to, żeby zaangażować się, wprowadzić się w działalność naszego koła, dowiedzieć się, jak wygląda w praktyce organizacja wydarzeń, żeby później gdzieś tam łatwiej było aktywnie uczestniczyć w życiu koła. Można w nim po prostu dłużej być i dłużej działać, tak? Tak, dokładnie. W naszym kole bardzo cenimy zaangażowanie studentów i właśnie osoby, które są najbardziej aktywne, są w zarządzie koła, są koordynatorami sekcji i gdzieś tam takie właśnie działania, bycie właśnie w zarządzie
czy tutaj koordynatorami sekcji pozwala na to, aby szlifować swoje umiejętności zarządzania. Takie już wyszlifowane umiejętności mają menadżerowie najwyższych szczebli, czy gdzieś tam prezesi w przedsiębiorstwach, a my tutaj mamy taką przestrzeń na popełnianie błędów, na to, żeby się właśnie uczyć i do tej nauki właśnie serdecznie zachęcamy. Także wszystkich chętnych gdzieś tam zapraszam na naszego fanpage'a i do śledzenia naszego fanpage'a w pierwszych miesiącach nowego semestru. To, czy się dana osoba sprawdzi, to już przekona się o tym, będąc z Wami, ale czy powinna mieć, Michale, jakieś szczególne umiejętności w momencie, kiedy do Was dołącza? Jakby co trzeba sobą reprezentować, żeby do Logiskładu dołączyć? Rekrutując nowych członków, oczywiście wiemy, że jeszcze nie posiadają zbyt dużo wiedzy teoretycznej i praktycznej. Dlatego przede wszystkim patrzymy, czy ta osoba jest zaangażowana, czy chce robić jakieś nowe projekty. I oczywiście patrzymy na to poprzez sprawdzanie już formularza, jak ta osoba w ogóle się wypowiada, czy ona w ogóle już coś takiego robiła kiedyś w przeszłości, może ma ze sobą już jakieś charytatywne wydarzenia. Dlatego przede wszystkim chcemy, żeby ta osoba chciała podbijać świat, że tak to powiem, trochę w przenośni, ale jednak to jest bardzo ważne, ponieważ chcemy mieć kontakt z biznesem, a tam trzeba jednak, gdy się nie ma tego doświadczenia, potrzeba Pewnie charyzmy. Tak, charyzmy, trzeba umieć po prostu przebijać te lody. Więc przede wszystkim potrzebujemy zaangażowania od nowych członków, żeby chcieli się rozwijać. Więc myślę, że to jest taki najważniejszy aspekt tego. A już takie doświadczenia, mimo to, że są naprawdę bardzo ważne, kiedy przyjmujemy, to nie jest jednak najważniejsze. Możemy też przyjąć członków, którzy nie mają za sobą jakichś większych doświadczeń, tylko po prostu oni chcą robić coś nowego, chcą zdobywać nowe doświadczenie. Bardzo Wam dziękuję. Julia Dąbrowska i Michał Śniedka. Julia zresztą spędziła dzięki działalności w kole naukowym miesiąc w Chinach, jak słyszeliście. To jest możliwe także w ramach programu Erasmus+. Tam część swojego studiowania w ogóle możecie spędzić na jednej z aż 290 uczelni partnerskich. Jak to zrobić? Co to za projekty? O tym najlepiej wie i opowie profesor Dorota Krawczyk, która jest prorektorem do spraw współpracy międzynarodowej Politechniki Białostockiej. Dziękuję. Politechnika Białostocka od wielu lat dokłada starań, aby nasi studenci byli częścią międzynarodowej społeczności akademickiej. Także mamy tutaj bardzo szeroki wachlarz ofert i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Można wziąć udział w mobilności takiej semestralnej i tego rodzaju rozwiązania cieszą się największą popularnością. Przed pandemią około 150 studentów rocznie korzystało z tego, bowiem mamy podpisane umowy z ponad 200 uczelniami z całego świata. Najwięcej studentów udaje się do południowej Europy, do Hiszpanii, Portugalii i Włoch. Natomiast jeżeli ktoś chciałby, może wyjechać znacznie dalej poza Unię Europejską, nawet do Stanów Zjednoczonych. I tutaj uzyska wsparcie finansowe z programu Erasmus+, bądź też z programu Edukacja, który też oferuje tego rodzaju stypendia w kwocie od 450 do aż 1200 euro w zależności od wybranej destynacji. Jeżeli ktoś chciałby udać się na studia, takie podwójne dyplomowanie na inną uczelnię, częściowo na inną uczelnię, też ma taką możliwość. I w takim przypadku mniej więcej 2 semestry spędza na uczelni partnerskiej, a na koniec pisze pracę dyplomową pod kierunkiem i promotora z Politechniki Białostockiej i z zagranicznej uczelni. Natomiast takim bonusem jest podwójny dyplom, czyli i dyplom Politechniki Białostockiej i uczelni zagranicznej, co może być, uważam, bardzo ciekawym rozwiązaniem i bardzo przydatne po prostu w poszukiwaniu pracy w przyszłości. Natomiast zdając sobie sprawę, że nie wszyscy mogą albo chcą wyjeżdżać na semestr czy 2 za granicę, oferujemy również krótkie wyjazdy. I tutaj możemy wybierać spośród praktyk, które trwają zazwyczaj co najmniej 2 miesiące i są skierowane do przedsiębiorstw zagranicznych. Nasi studenci uczestniczą też w różnego rodzaju rozwiązaniach typu międzynarodowa szkoła letnia albo warsztaty i tego rodzaju aktywności są już organizowane przez wydziały. Także tutaj tylko dla przykładu podam, że na przykład Wydział Inżynierii i Zarządzania zorganizował kilka szkół letnich polsko-chińskich.
natomiast Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku kieruje swoją ofertę do studentów zainteresowanych nowoczesnym budownictwem bądź też systemami wewnętrznymi i takie szkoły letnie odbywały się i mam nadzieję będą się odbywać dalej w Hiszpanii oraz w Gruzji. Natomiast nie przejmujcie się, jeżeli nie możecie wyjechać za granicę. Z różnych względów będziecie mieli możliwość poznania kolegów i koleżanek z zagranicy, będąc w Białymstoku. Co roku przybywa do nas wielu gości z innych krajów. Przed pandemią ta liczba wynosiła mniej więcej 400 studentów. Teraz jest ich nieco mniej, ale miejmy nadzieję, że niedługo wrócimy do wysokiej liczby mobilności. I przyjeżdżają do nas goście głównie z Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, ale mamy też gości z dalekich zakątków świata, na przykład z Boliwii, z Chin, czy na przykład z Malezji. Także będąc tutaj w Białymstoku, również możecie nawiązać przyjaźnie, poznać osoby z zagranicy, brać udział w licznych spotkaniach integracyjnych, warsztatach. Także uważam, że każdy może znaleźć coś dla siebie i zapraszamy gorąco do studiowania na Politechnice Białostockiej. Dziękuję Pani Prorektor. Co więcej, Politechnika Białostocka ma ponad 500 uczelni partnerskich, a to oznacza, że studiowanie tutaj daje możliwości podróżowania niemal po całym świecie. Posłuchajmy teraz Konrada Długozimy i Julity Kulikowskiej, którzy poznali już uroki studiowania za granicą. Program Erasmus to jest wymiana studencka z takiego programu jakby europejskiego. Ludzie z całej Europy wymieniają się uczelniami z każdego kraju. Ja akurat byłem we Włoszech, w Rzymie dokładnie. Byłem tam przez pół roku i to była najbardziej spontaniczna i najlepsza decyzja w moim życiu. Kiedy tam pojechałem tam na ostatni moment, ale nie żałowałem niczego. Poznałem wielu świetnych ludzi z całego świata, od Chin po Brazylię, jak i z całej Europy. Nadal mamy z nimi kontakt, świetnie się dogadujemy. Cześć, nazywam się Julita i studiuję architekturę na Politechnice Białostockiej. W czasie moich studiów dwukrotnie wyjechałam na wymianę studencką Erasmus+. Pierwszy raz wyjechałam do Włoch, a drugi raz wyjechałam do Hiszpanii. Za każdym razem, jak wspominam o tych wszystkich ludziach, tripach, podróżach, no i wiadomo też imprezach, bo jednak życie studenckie też tam bardzo, bardzo tętni, a było tam 2000 Erasmusów z całego świata. To aż się łezka wokół kręci. Największym doświadczeniem, które wyniosłam z wymiany, były to na pewno doświadczenia językowe, ale również zdolności interpersonalne. Praca w grupie, moim zdaniem, to jest najważniejsza rzecz, którą możemy się nauczyć i wynieść z tej wymiany. Też doszlifowałem swój angielski, miałem możliwość też wyboru podobnych kursów, które są na Politechnice Białostockiej, nie takie same, dzięki czemu też odkryłem nowe zainteresowania. Zacząłem też odkrywać siebie, dążyć w tym kierunku, co tak naprawdę chcę w życiu robić i spełniać swoje marzenia. W trakcie mojej wymiany we Włoszech zwiedziłam kraj od Wenecji po Neapol. Najbardziej wspominam czas, który spędziłam na wybrzeżu, korzystając z uroków pogody i otaczającego morza. Będąc w Rzymie na Sapiencie, nawiązałem kontakty i dzięki temu mam możliwość wyjazdu na praktyki w ramach również programu Erasmus+. Będę tam jechał na 2 miesiące. To będzie praca czy praktyki związane z pracą w laboratorium nad badaniem materiałów optoelektronicznych. Aby wyjechać na wymianę, musicie złożyć stosowne dokumenty oraz zdać egzamin językowy na poziomie B2. Liczy się również średnia ocen i według niej jesteście lokowani w rankingu i decyduje to o Waszej rekrutacji na daną uczelnię. Również jest taka możliwość dołączenia do Erasmus Student Network na uczelni naszej. To jest taka organizacja studencka, która pomaga studentom zagranicznym, którzy przyjeżdżają na uczelnię. I oni organizują takie różne wydarzenia, wycieczki. Będąc jako mentor lub członek organizacji, stowarzyszenia, można brać udział w takich właśnie wydarzeniach, pomagać tym studentom, poznawać nowych ludzi, czyli taki mały Erasmus w Polsce. Studiując na Politechnice mamy bardzo szeroki wybór uczelni. Ciężko jest powiedzieć, do której uczelni europejskiej nie da się dostać, albo do którego kraju. I bardzo to polecam każdemu,
nawet się nie trzeba zastanawiać, wystarczy tylko chcieć i jechać. Sami widzicie, że studiowanie może być ogromną przygodą. Mam nadzieję, że nawet jeśli nie wyjedziecie, to zachwycicie się urokami Białegostoku. Białystok to miasto, które leży w pobliżu Puszczy Knyszyńskiej, a nasz kampus położony jest w sąsiedztwie rezerwatu przyrody. I tu, tuż obok, macie do dyspozycji 4 akademiki. Mieszkając w naszych domach studenta, w zasadzie na większość zajęć możecie przyjść w kapciach. Adrian, którego za chwilę poznacie, od początku wiedział, że woli akademik niż stację. Opowie Wam za chwilę dlaczego. Pokażę Wam także swój pokój i to, na jakie udogodnienia możecie liczyć w naszych akademikach. Czemu jest fajnie w akademiku? No przede wszystkim znajomości. Jest dużo studentów wokoło, zawsze coś się dzieje, ale przy okazji można też spytać się w sprawach nauki. Wyższe semestry zawsze pomogą. No i oczywiście ekonomia. W akademiku jest po prostu taniej. Ja w tym momencie zbieram na własne mieszkanie i płacić mi 2 razy tyle za stację albo połowę za akademik. Wybór jest oczywisty. Jestem Adrian. Przyjechałem z Łomży, no i zapraszam do akademików Politechniki Białostockiej. Na każdym piętrze mamy w pełni wyposażoną kuchnię. W świetlicy możemy zagrać bilard. Politechnika Białostocka od kilku lat funduje najlepszym maturzystom miejsca w akademikach, więc sprawdźcie koniecznie program Akademiki za dobre wyniki. A w naszym studiu jest już pani Beata Cackowska, kierownik Akademika Delta. Dzień dobry. Dzień dobry. Wytłumaczmy zatem naszym widzom, co trzeba zrobić, żeby dostać miejsce w akademiku. Proces składania podań do akademików podzielony jest na 2 terminy. W pierwszym terminie podania składają osoby, które są zainteresowane kontynuacją zamieszkania w akademikach i najczęściej odbywa się to na przełomie maja i czerwca. W następnym terminie składają podania osoby nowe, które dotąd nie mieszkały w akademikach i są to najczęściej osoby, które zaczynają naukę na naszej uczelni. Informacje o terminach zawsze są umieszczane na stronie internetowej uczelni oraz na stronie internetowej akademików pod adresem www.akademiki.bialystok.pl. Na stronie internetowej akademików są też zawarte wszelkie informacje szczegółowe, opisy pokoi oraz dokumenty, z którymi osoba powinna się zapoznać wcześniej przed zamieszkaniem w akademikach. Jest tam też do pobrania podanie, które powinno zostać wypełnione oraz wysłane na adres mailowy kwaterowanie@pb.edu.pl. To przejdźmy do tego, co najbardziej interesuje maturzystów, czyli jakie pokoje mają do wyboru. Do wyboru mieszkańcy mają pokoje jednoosobowe, dwuosobowe bądź też dwuosobowe wykorzystywane przez jedną osobę. Te pokoje są umieszczone w tak zwanych segmentach mieszkalnych i one są dwupokojowe bądź też czteropokojowe. I na te 2 bądź też 4 pokoje przypada 1 łazienka. Czyli 1 łazienka jest dla 3 do 6. Tak, dokładnie tak. Co w takim razie z tymi codziennymi obowiązkami? Jedzenie, pranie, gotowanie? W każdym akademiku, na każdym piętrze znajduje się ogólnodostępna kuchnia, w której mieszkańcy mają możliwość przygotowywania posiłków. Wyposażona jest ona w płyty gazowe,
piekarnik, kuchenki mikrofalowe, sporo przestrzeń blatu roboczego, więc nie ma problemów z przygotowywaniem posiłków. W niezbędne akcesoria kuchenne oraz naczynia mieszkańcy zapatrują się we własnym zakresie. Podobnie jest też z praniem. Na każdym piętrze dostępna jest pralnia wyposażona w pralkę oraz pomieszczenie przeznaczone do suszenia prania. Korzystanie z pralni jest bezpłatne, natomiast we własnym zakresie należy się zaopatrywać w środki piorące. Proszek do prania. Dokładnie. Bardzo dziękuję pani kierownik. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, pamiętajcie o czacie, odpowiadamy na wasze pytania na bieżąco. A wiedzę o Wydziale Inżynierii i Zarządzania za chwilę podsumuje mój kolejny gość, czyli dr Ewa Rolnik-Sadowska, prodziekan do spraw studenckich i kształcenia. Czeka także na was obiecany konkurs z nagrodami. Zostańcie z nami. Nasz wydział kształci studentów na kierunkach inżynierskich, czyli logistyka, zarządzanie inżynieria produkcji, inżynieria meblarstwa, zarządzanie inżynieria usług, a także na kierunkach miękkich, które obejmują kompetencje menedżerskie i nie mają tego panelu matematyczno-technicznego, czyli zarządzanie i turystyka i rekreacja. Kształcąc się na naszym wydziale, możecie z jednej strony nabyć umiejętności techniczne, które pozwolą Wam na funkcjonowanie w takich środowiskach produkcyjnych. Zdobędziecie umiejętności zarządzania zespołami, współpracy z pracownikami, wydobywania z nich motywowania do lepszej pracy, a także sposób komunikacji z otoczeniem, czyli z partnerami biznesowymi, z interesariuszami z zewnątrz, z urzędami, z osobami, które współpracują z Waszymi przedsiębiorstwami. Poza tym, to co jest takim atutem na wydziale, to jest możliwość współpracy rzeczywiście z realnymi przedsiębiorcami. Często mamy przedmioty, które realizowane są przez przedstawicieli biznesu. Wizyty studyjne czy projekty biznesowe. W ramach procesu kształcenia możecie rzeczywiście wiedzieć, jak to się realizuje w przedsiębiorstwach, w biznesie, i te umiejętności potem przełożyć na to, co jest na rynku pracy. Jeżeli chodzi o bazę laboratoryjną, to wiadomo, że ona jest inna dla kierunków technicznych, gdzie będziecie mieli możliwość takiej próbki procesu produkcyjnego, który funkcjonuje w przedsiębiorstwie. Na logistyce mamy na przykład magazyn wysokiego składowania, gdzie można zaprogramować i potem obserwować cały proces produkcyjny. Mamy też oprogramowanie, które służy sterowaniu procesów produkcyjnych zarówno na kierunku zarządzania inżynieria produkcji, jak i na kierunku logistyka. Natomiast na tych kierunkach miękkich to, co istotne w naszej bazie laboratoryjnej, to takie elementy wspomagające uczenie się kompetencji menedżerskich, czyli na przykład gry strategiczne, czy na przykład różnego rodzaju programy. Wychodząc na rynek pracy, możecie się poszczycić tymi kwalifikacjami takimi obsługi programów, które potem są wykorzystywane w podlaskich i krajowych przedsiębiorstwach. Natomiast jeżeli chodzi o zaplecze inżynierskie, no to oczywiście mamy laboratoria fizyki czy materiałoznawstwa, czyli wszystkie te techniczne przedmioty, które wymagają pewnych umiejętności, możecie zrealizować także w naszej bazie laboratoryjnej. Jeżeli macie niedosyt tego, co dzieje się w trakcie takiego regularnego kształcenia, to oczywiście możecie korzystać z naszej bogatej oferty takich zajęć poza standardowym programem studiów. To są przede wszystkim koła naukowe i to, co specyficzne dla wydziału, to też różnorodność tych kół, począwszy od koła kreatywności na przykład, czy koła, które wykształca umiejętności humanistyczne, poprzez takie typowo profilowe koła zarządzania produkcją, czy koła, które są dedykowane logistyce. Wybierając te koła, możecie oczywiście rozwijać swoje pasje, które są szersze niż wybrany kierunek studiów, bądź pogłębiać tą wiedzę i umiejętności przede wszystkim, które zdobywacie w trakcie regularnego kształcenia.
Koła to przyjaźnie, to zapasjonowanie opiekunowie, to dodatkowe możliwości, projekty biznesowe, na co bardzo mocno stawiamy. Myślę, że w związku z tym, że nasz wydział jest interdyscyplinarny, to na Wydziale Inżynierii Zarządzania odnajdą się zarówno absolwenci techników, jak i liceów ogólnokształcących. Jeżeli chodzi o dodatkowe umiejętności, które możecie wykształcić poza uczelnią, to zachęcam do wymiany międzynarodowej z krajami partnerskimi w ramach wymiany programu Erasmus+. Mamy umowy partnerskie podpisane przede wszystkim z uczelniami w Portugalii, w Hiszpanii, we Włoszech, ale także z krajami nadbałtyckimi, Litwa, Łotwa, Estonia. Bardzo ciekawa współpraca jest z Francją oraz z Niemcami. Jest także możliwość wyjechania do krajów poza Unią Europejską. Szczególnie zachęcam do korzystania z oferty szkoły letniej, która jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym na wydziale. Ona się odbywa w Chinach bądź na miejscu w Polsce na wydziale, gdzie studenci nasi i studenci z Chin realizują programy kształcenia, ale także takiej wymiany kulturowej, która jest w jakiś sposób niezapomnianym przeżyciem. Zapraszam Was serdecznie na Wydział Inżynierii Zarządzania. Ja myślę, że wybór będzie najlepszy z możliwych, że będziecie zadowoleni, usatysfakcjonowani, no i szczęśliwi. Zapraszam serdecznie. W naszym studiu jest już pani prodziekan, dr Ewa Rolnik-Sadowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed nami obiecane pytanie konkursowe do wygrania gadżety z naszymi nagrodami. Pani dziekan, prosimy o zadanie dla naszych widzów. Pytanie jest relatywnie proste. Dotyczy stricte nazwy naszego wydziału, natomiast możecie podawać bardzo nieszablonowe odpowiedzi i liczymy na Waszą kreatywność. Pytanie brzmi, czym można zarządzać? Na Wasze odpowiedzi czekamy na czacie, liczymy na Waszą kreatywność, tak jak podkreślała Pani prodziekan. Korzystając z okazji, że już jesteśmy razem w studiu, chciałabym dopytać o Wydział Inżynierii Zarządzania, w zasadzie o to, z czym powinien się liczyć, o czym pamiętać nowy student, który dołącza do Rzeszy Studentów Wydziału Inżynierii Zarządzania w Kolosinie właśnie. Co robić w tych pierwszych dniach, o czym pamiętać? Czym się wykazać? Należy pamiętać, że wkraczacie w dorosłość edukacyjną. To jest taki ostatni krok przed rynkiem pracy, więc na taką samodzielność musicie troszeczkę liczyć. Należy dokonać pewnych kroków, które zapewnią Wam sprawne, bezproblemowe kształcenie. Mianowicie polecam rozpoczęcie kształcenia od zapoznania się z systemem USOS. Tam zidentyfikujecie swoją grupę ćwiczeniową, grupę laboratoryjną. Następnie warto udać się do dziekanatu. W dziekanacie mamy niesamowicie życzliwą, przyjazny zespół osób, które będzie Was wspierał na każdym etapie edukacji, więc na pewno trzeba zapoznać się z pracownikami dziekanatu. No i komplet dokumentów też na miejscu podpisać. Tak, oczywiście, ale także zwracać się do tych osób w razie jakichś takich wątpliwości i pytań. Natomiast potem trzeba dookreślić i doprecyzować plan studiów i udać się na zajęcia. Przy planie studiów, w rozkładzie zajęć są pewne kody, oznaczenia, więc jeżeli macie jakieś wątpliwości, właśnie kontakt z dziekanatem bądź z prodziekanem, który jest zawsze na miejscu, na pewno Państwu pomoże, a potem udajemy się na zajęcia. Proszę pamiętać, że zajęcia są w części obowiązkowe, w części nieobowiązkowe, więc te, które są obowiązkowe, czyli te poza wykładami, należy na nie uczęszczać i to na pewno zapewni taką podstawową szansę na sukces. Natomiast myślę, że tą szansę wzmaga fakt, że fajnie, jeżeli jesteście od początku aktywni, pokażecie się od tej najlepszej strony, pokażecie, na co Was stać poprzez taką aktywność i kontakt z prowadzącym. Jest coś, na co studenci nie mają wpływu, a co może zaważyć na tych pierwszych dniach od początku, czyli grupy. Podział na grupy jest w pewnym sensie narzucony, można go sprawdzić w systemie, a co jeżeli z pewnych powodów różnych, osobistych, czasem jest to drugi kierunek równolegle prowadzony, jeżeli grupa studentowi nowemu nie odpowiada, co może zrobić, do kogo powinien się zgłosić? Myślę, że takim najlepszym etapem, rozpoczęciem zmiany grupy jest jednak rozmowa z prowadzącym, ponieważ niektóre zajęcia są specyficzne, na przykład zajęcia laboratoryjne, one wymagają dostępu do maszyn, urządzeń, do stanowisk laboratoryjnych i w tym momencie bardzo istotne jest, żeby prowadzący nas pokierował
i dał informację, czy możemy zmienić grupę bez na przykład znalezienia osoby, która się z nami zamieni. Jeżeli jest taka możliwość, udajemy się do dziekanatu. Już z zaprzyjaźnioną panią, panem z dziekanatu załatwiamy sprawy formalne, zamianę grupy. Natomiast taka pierwsza osoba, z którą należy porozmawiać, to jest właśnie osoba prowadząca. Później na dalszych etapach kształcenia, kiedy taka elastyczność organizacji, edukacji jest potrzebna, mamy pewne rozwiązania w regulaminie, indywidualna organizacja studiów na przykład, która zapewnia studentom, którzy na przykład podejmują pracę zawodową albo właśnie kształcenie na innych uczelniach, bardziej elastyczne podejście do organizacji trybu kształcenia. O czym decydują już władze wydziału. Tak. Jak to jest, jakie są te relacje na linii student a władze wydziału? To jest raczej taka dyscyplina i dystans, czy można liczyć na troskliwą opiekę na Wydziale Inżynierii i Zarządzania? Zdecydowanie jesteśmy bardzo otwarci na studenta. Myślę, że takie mają doświadczenia nasi studenci, że jeżeli mają jakiś problem, to zawsze mogą się do nas zwrócić. Natomiast to, co jest istotne, to odpowiednio szybka interwencja i szybka informacja o zaistniałym problemie. Oczywiście musimy działać w oparciu o pewne wewnętrzne regulacje, które są w jakiś sposób narzucone przez normy prawne, ogólnopolskie, uczelniane, natomiast zawsze staramy się znaleźć jakieś rozwiązanie, które wspomoże studenta w osiągnięciu tego kompromisu czasami, a czasami po prostu rozwiąże zaistniałą sytuację. Czyli zapraszamy. Serdecznie zapraszamy na Wydział Inżynierii i Zarządzania. Myślę, że wielka przygoda przed Państwem. Sprawdźcie to sami. Mam nadzieję, że Wam to się uda już od października. Nasze spotkanie dobiega końca, ale chciałabym jeszcze podkreślić, że poza tym wszystkim, o czym opowiedzieliśmy, nie tylko na Wydziale Inżynierii i Zarządzania, ale w ogóle na Politechnice Białostockiej możecie korzystać z oferty także 14 sportowych sekcji Akademickiego Związku Sportowego. Pamiętajcie o szkołach letnich. Jest także Biuro Karier i Współpracy z absolwentami, które studentom oferuje kilkaset ofert pracy rocznie. Studentom, podkreślam, dedykowane są te oferty. Jest także rozgłośnia akademicka. Możecie się sprawdzić w Radiu Akadera. Mam nadzieję, że spotkamy się w murach Politechniki Białostockiej już niedługo. A teraz na zakończenie raz jeszcze podsumowanie szczegółów dotyczących rekrutacji. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Rekrutacja krok po kroku. Żeby dołączyć do grona studentów Politechniki Białostockiej, należy przejść proces rekrutacji. Jak to zrobić? To bardzo proste. Na początku należy zapoznać się z ofertą Politechniki Białostockiej i wybrać kierunek, na którym chcemy podjąć kształcenie. Kolejnym krokiem jest zarejestrowanie się w systemie internetowej rejestracji kandydatów. Na koncie w systemie IRK należy wprowadzić swoje dane osobowe, dane dotyczące wykształcenia oraz wyniki z pisemnej części matury. Jeśli jeszcze ich nie znamy, wystarczy, że w systemie IRK zaznaczymy przedmioty, które pisemnie zdawaliśmy na maturze, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości uzupełniamy brakujące wyniki. Po wprowadzeniu swoich danych należy zapisać się na wybrany kierunek bądź kierunki studiów. Każdy kandydat może zapisać się na dowolną liczbę kierunków. Wybierając więcej niż jeden kierunek, należy pamiętać o priorytetach. Priorytetem pierwszym oznaczamy kierunek, na którym najbardziej chcemy podjąć kształcenie. Kolejne priorytety przypisane są do kierunków rezerwowych w sytuacji, gdyby nie udało się nam zakwalifikować na kierunek oznaczony priorytetem wyższym. Po zapisaniu się na kierunek bądź kierunki, system IRK naliczy opłatę za przeprowadzenie rekrutacji. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 150 zł w przypadku kierunków, na których obowiązuje egzamin wstępny z rysunku i 85 zł na pozostałych kierunkach. Po wypełnieniu wszystkich kroków w systemie IRK oraz po uregulowaniu opłaty rekrutacyjnej, kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunki architektura, architektura wnętrz i grafika przystępują do egzaminu wstępnego z rysunku. Kolejnym etapem rekrutacji jest ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych. Po zakwalifikowaniu się należy dostarczyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu potwierdzenia chęci studiowania. To bardzo ważny krok, ponieważ kandydat, który był zakwalifikowany, a nie potwierdził chęci studiowania, w efekcie będzie kandydatem, który nie został przyjęty na studia. Zegarek, który widzicie na planszy, przypomina o tym, że wszystkie kroki należy wykonywać w ściśle określonych terminach. Harmonogram oraz wszystkie informacje dotyczące rekrutacji na studia publikowane są na naszej stronie internetowej pb.edu.pl w zakładce Kandydaci.
Dodatkowo znajdują się tam informacje dotyczące rekrutacji na studia dla cudzoziemców. Kwalifikacja kandydatów, o której wspomniałam wcześniej, odbywa się na podstawie listy rankingowej. Punkty kandydatów przeliczane są zgodnie z wzorami rekrutacyjnymi. Wzory prezentowane na planszach dotyczą kandydatów, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2020-2021. Szczegółowe zasady obliczania punktów oraz wzory rekrutacyjne obowiązujące pozostałych kandydatów dostępne są na naszej stronie internetowej. Pierwszy wzór dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki, na których obowiązuje egzamin wstępny z rysunku. Przeliczniki dla poszczególnych przedmiotów zdawanych pisemnie na maturze są następujące. 0,5 dla matematyki zdawanej na poziomie podstawowym, 1,25 dla matematyki zdawanej na poziomie rozszerzonym, 1,75 dla przedmiotu dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym zdawanego na poziomie rozszerzonym, 0,25 dla języka obcego zdawanego na poziomie podstawowym i 0,75 dla języka obcego zdawanego na poziomie rozszerzonym. Ostatnim elementem wzoru są punkty z egzaminu wstępnego z rysunku z przelicznikiem 4. Przy okazji zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi egzaminów wstępnych z rysunku oraz przykładowymi egzaminami z poprzednich lat, które dostępne są na naszej stronie internetowej. Kolejny wzór obowiązuje kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa i wytwarzania, mechanika i budowa maszyn i mechatronika. Podobnie jak w przypadku poprzedniego wzoru, przelicznik dla matematyki zdawanej na poziomie podstawowym to 0,5, dla matematyki na poziomie rozszerzonym 1,5, wagi dla przedmiotów dodatkowo branych pod uwagę to 2 dla fizyki, 1,75 dla chemii lub informatyki, 1,5 dla biologii. Język obcy zdawany na poziomie podstawowym to przelicznik 0,25, a na poziomie rozszerzonym 0,75. Kolejny wzór dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek matematyka stosowana. Przeliczniki dla przedmiotów: 0,5 dla matematyki zdawanej na poziomie podstawowym, 2 dla matematyki zdawanej na poziomie rozszerzonym, 1 dla dodatkowo punktowanego przedmiotu, 0,25 dla języka obcego zdawanego na podstawie i 0,75 dla języka obcego zdawanego na rozszerzeniu. Ostatni wzór dotyczy pozostałych kierunków studiów. 0,5 to przelicznik dla matematyki zdawanej na poziomie podstawowym, 1,25 dla matematyki zdawanej na poziomie rozszerzonym, 1,75 dla dodatkowo punktowanego przedmiotu, 0,25 dla języka obcego zdawanego na podstawie i 0,75 dla języka obcego zdawanego na rozszerzeniu. Podsumowując, w postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę brane są wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki, języka obcego nowożytnego oraz przedmiotu do wyboru. A w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki architektura, architektura wnętrz i grafika, dodatkowo wyniki egzaminu wstępnego z rysunku. Jeśli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot zbranych pod uwagę na danym kierunku, w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniony zostanie przedmiot, z którego uzyskał najwyższą punktację. Brak na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym nie stanowi przeszkody w przyjęciu kandydata na studia, ale do ogólnej punktacji przyjmowane jest 0 punktów za ten przedmiot. Pamiętajcie, że zdając poziom rozszerzony z wybranego przedmiotu, zwiększacie swoje szanse na dostanie się na wymarzony kierunek studiów. We wszystkich wzorach rekrutacyjnych punktowane są przedmioty do wyboru. Jakie to przedmioty? Na wszystkich kierunkach Wydziału Architektury przedmiotami do wyboru są fizyka, geografia, historia, historia sztuki. Na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku na kierunku architektura krajobrazu fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, historia sztuki. Na kierunkach biotechnologia, inżynieria rolno-spożywcza, inżynieria środowiska przedmiotami do wyboru są fizyka, chemia, biologia. Na kierunku budownictwo fizyka, chemia, informatyka. Na kierunku gospodarka przestrzenna fizyka, biologia, geografia, informatyka. I na kierunku leśnictwo fizyka, chemia, biologia, geografia. Na kierunkach na Wydziale Elektrycznym dodatkowo brane są pod uwagę takie przedmioty jak fizyka, chemia, informatyka. Na Wydziale Informatyki fizyka, informatyka. Na Wydziale Inżynierii Zarządzania
Na kierunku inżynieria meblarstwa punktujemy fizykę, chemię, biologię, geografię. Na kierunkach logistyka, zarządzanie inżynieria produkcji i zarządzanie inżynieria usług przedmiotami do wyboru są fizyka, informatyka, a na kierunkach turystyka i rekreacja oraz zarządzanie fizyka, geografia, informatyka i wiedza o społeczeństwie. Na Wydziale Mechanicznym na wszystkich kierunkach dodatkowo można uzyskać punkty za przedmioty fizykę, chemię, biologię, informatykę. Zaprezentowane przedmioty dotyczą kandydatów, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2020-2021. Szczegółowe zasady obliczania punktów oraz wzory rekrutacyjne obowiązujące pozostałych kandydatów dostępne są na stronie internetowej pb.edu.pl w zakładce Kandydaci. Jak widzicie, proces rekrutacji nie jest trudny. Jednak jeśli będziecie mieli jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z naszym centrum. Na planszy wyświetlają się dane kontaktowe. Bardzo dziękuję za uwagę. Wszystkim maturzystom życzę powodzenia na maturze i do zobaczenia na Politechnice Białostockiej.